Odkąd wynaleziono aquafabę, w każdym wegańskim źródle z przepisami znajdziecie przepis na bezy. Myślę, że aquafaby nie wynaleziono, ona była zawsze, ale znaleziono zastosowanie po prostu wody z ugotowanej ciecierzycy do zrobienia różnych takich struktur napowietrzonych jak z białka kurzego. Zatem dzisiaj z okazji 200. odcinka Atelier Smaku na YouTubie przygotujemy karmelowy tort bezowy z figami. Tak, to już właśnie 200. odcinek. Mamy tutaj aquafabę. Nasza jest bardzo gęsta, jak widać. I nie jest to woda z cieciorki, która trafiła tutaj z puszki po cieciorce, tylko to jest cieciorka przez nas moczona i bardzo długo gotowana. Potrzebujemy również cukru pudru. My swój przygotowujemy z cukru trzcinowego, brązowego z dużą ilością melasy. I tak naprawdę nie jest to właściwy sposób na zrobienie cukru do bezy, ponieważ z brązowego nie rośnie aż taka wysoka. Najpierw aquafabę dokładnie miksujemy na sztywną pianę. Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu i mamy tutaj końcówkę, która napowietrzy nam idealnie masę. O i zobaczcie, jak pięknie napowietrza się woda z ciecierzycy. I dodajemy teraz pierwszą łyżeczkę cukru pudru. Oczywiście miksujemy, aż się idealnie połączy z aquafabą. Wrzucamy kolejną łyżeczkę i naprawdę to musi być idealnie zmiksowany cukier. Można nawet dla pewności przesiać go przez sitko i cukru musi być zawsze odrobinę więcej niż aquafaby. Czyli jeżeli dajemy, tak jak my, 3/4 taką niecałą szklankę aquafaby, to dodajemy całą szklankę cukru pudru. Przez to, że dodaliśmy brązowego cukru, troszeczkę nam płynie ta nasza masa, odrobinę wpłynie to na wysokość bezy, ale da nam ten fantastyczny posmak karmelu. Teraz dodajemy ostatni składnik, czyli odrobina skrobi ziemniaczanej. I gotowe bezy wylewamy na blachę wyłożoną pergaminem. Z tej ilości akurat wyjdą nam 4 blaty. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. I możemy to wstawiać do piekarnika. Gdybyście mieli tutaj z nami czekać, aż to się upiecze, a właściwie wysuszy, zajęłoby to zbyt dużo czasu. Także chodźcie z nami, by zobaczyć, jakie piękne bezy udały nam się. No mniej więcej 10 godzin temu, ponieważ one się 4 godziny piekły, a jeszcze później zostawiłam, żeby wystygły w piekarniku. Używamy połowę piekarnika, dlatego że oszczędzimy w ten sposób energię. 110 stopni to jest taka mniej więcej optymalna temperatura dla suszenia, a nie pieczenia bezy, ponieważ jej nie pieczemy, tylko właśnie suszymy. I teraz nastawiamy na 2 godziny, a po 2 godzinach sprawdzimy i pewnie dodamy jeszcze 1 godzinę, a może jeszcze 1. Sprawdzimy, otwierając piekarnik i lekko dotykając bezę na środku. Jeżeli będzie miękka, to znaczy, że trzeba ją jeszcze dosuszyć. Takie pieczenie, suszenie bez najlepiej zacząć wieczorem i zostawić je w piekarniku na noc. Wtedy rano czeka na Was słodka niespodzianka. Gotowe bezy odrywamy od pergaminu. No, jak widzicie, czasami jest niespodzianka i trzeba będzie to wyskubać. My takie gotowe bezy, jeśli zrobi nam się pewien nadmiar, przechowujemy próżniowo w odpowiednim pojemniku. W ten sposób na pewno nie złapią wilgoci i będą nadawały się do użycia przez długi czas. Ponieważ takie wegańskie bezy bardzo łatwo wchłaniają wilgoć, no i wtedy wiadomo, mamy deser bezowy, a nie suchutką bezę. Oczywiście takie domowe bezy nie mają równej wielkości, więc zaczynamy ale od tej... właśnie o to chodzi, żeby nie miały. Od tej największej kładziemy ją na spód. Piękny, swojski. Czas na przygotowanie kremu. W blenderze zmieniliśmy oczywiście końcówkę napowietrzającą na ostrze i teraz miksujemy tofu na jednolitą, gładką masę, ponieważ krem powinien być gładki. Oczywiście musi być także słodki. W trakcie miksowania dodajemy zatem melasy z karobu. Dzięki melasie z karobu
tort będzie jeszcze bardziej karmelowy. W tym samym czasie możemy dodać również mleko kokosowe, a także sok wyciśnięty z cytryny. Ponieważ póki co wszystkie składniki są karmelowe, ale dosyć mdłe. Nie musimy dawać tego soku zbyt dużo, tak tylko, żeby lekko przełamać smak. A w międzyczasie zaproszę Was do oglądania innych słodkości Atelier Smaku. Całą listę znajdziecie tutaj. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, możecie go polubić. Najlepiej zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A tak w ogóle to przyciśnijcie sobie ten dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się w kuchni Atelier Smaku. Krem, oprócz tego, że smaczny, musi być też tłusty, ponieważ wtedy ma jeszcze delikatniejszą konsystencję, bardziej kremową. Smaczny już jest. Do kremu dodajemy teraz tłuszcz kokosowy. I jeszcze raz dokładnie miksujemy. Podczas miksowania możemy sobie pokroić świeże figi. Wkrajamy końcówki. 3 sztuki wystarczą do samego kremu, wybieramy te najbardziej miękkie. Teraz jest pora na figi, także łatwo nawet u nas dostać te, które są słodkie i przepyszne. Krem już jest gładki i gotowy. Zatem pozbywamy się blendera i dorzucamy figi. Mieszamy i w ten sposób uzyskujemy gładki krem z kawałkami świeżej figi. W tym czasie każdą bezę przesmarujemy masłem orzechowym Robimy to po to, by odseparować bezy, które łatwo chłoną wilgoć, od kremu, który po prostu posiada tej wilgoci sporo, ponieważ nie chcemy, żeby beza rozpuściła nam się w ciągu godziny. Mamy już pierwszą warstwę przygotowaną do nałożenia kremu. Następną bezę przesmarowujemy z obydwu stron, ponieważ będzie ona w środku i będzie do niej dotykał krem i od wierzchu, i od spodu. Kolejna warstwa kremu i zabieramy się za kolejną bezę. Na górnej warstwie dajemy tylko trochę masła orzechowego na środek. Nie brudząc brzegów, żeby było widać, że tort jest bezowy, rzucamy ostatnią kapkę kremu, robimy sobie przestrzeń na świeczki i układamy dekorację. I żeby torcik wyglądał jeszcze bardziej okazale, dodajemy maliny i winogrona. Na koniec kilka listków mięty i gotowe. Ten tort powinien wylądować w lodówce, żeby krem się ustabilizował, bo tłuszcz kokosowy właśnie sprawi, że on będzie nie taki płynny. Ale teraz dmuchniemy świeczki i zaczniemy świętować 200. odcinek Atelier Smaku. Zapraszamy do subskrypcji, zostańcie z nami. Smacznego I na zdrowie. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.